Cześć. Dzisiaj krótkie wideo podsumowujące w sumie poprzedni film odnośnie Flying Research i Merge Dominatora. Tak dla przypomnienia, testowo podziałałem trochę na Flying Research, przy tym tu naprawdę było bardzo trochę. No i wyniki są tego odzwierciedleniem. Chciałem po prostu zobaczyć, czy jest sens płacić za droższego Merge Dominatora, czy jednak tańsza aplikacja, na której Merge Dominator się wzoruje, no, jest wystarczająca. I według mnie po tym dość krótkim okresie jednak, bo niecałe 2 miesiące, bo przed nagraniem filmu poprzedniego miałem taki delikatny mariaż z Flying Research właśnie. Znalazłem tam jedną pracę, którą Wam za chwilę pokażę. Ja zrobiłem swoją wersję, delikatnie tam inną. No i to też się sprzedało po jakimś czasie. Te sprzedaże nie są jakieś ogromne, bo i też nie poświęciłem na to tak dużo czasu, jakbym chciał to zrobić. Gdybym posiedział solidniej i dłużej przede wszystkim, to na 80% te wyniki byłyby lepsze. Dodatkowo czas w roku, okres niezbyt był sprzyjający, jeśli chodzi o jakiekolwiek testy nowych narzędzi. No ale tak czy inaczej, coś tam się ugrać udało. No i zobaczcie, co tam mi widzicie? Merge Dominator. Nie Merge Dominator właśnie. Flying Research. Co Flying Research mi ciekawego pokazał i co udało się sprzedać. Pokażę Wam już moje prace, bo no, nie nagrywałem całego procesu szukania na Flying Research czy coś takiego. Po prostu efekt końcowy Wam zaprezentuję. Więc chodźmy sobie do tych moich cudownych koszulek, które się akurat sprzedały. Tu macie pierwszą koszulkę, która zaskoczyła. To, tak jak wspominałem, koszulka wyszukana w Flying Research. Któraś z koszulek ogólnie z tej niszy Banh Mi mi się sprzedała. Banh Mi to jest wietnamska kanapka po prostu. W ogóle do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, że dwie osoby na chwilę obecną, tak, dwie osoby w Stanach chodzą w koszulce, gdzie jest kanapka po prostu na piersi. To trochę tak jak u nas. Zrobimy koszulkę, nie wiem, ze schabowym albo coś takiego. I napis bym dał chłopak, który lubi schaboszczaki albo coś takiego. No kosmos. No ale Ameryka. Inny kraj trochę, inne standardy, jeśli chodzi o koszulki i wyrażanie siebie przede wszystkim. Także coś takiego się sprzedało. Nie jest to jakaś przeogromna nisza, także nie wiążę z tą koszulką jakichś ogromnych nadziei na jakiś cudowny zarobek. Bo jak sobie wpiszecie Banh Mi Shirt, to ona jest na samym początku, mimo tego, że się tam sprzedała ledwo ze 2 razy. A zobaczcie coś takiego, no nie róbcie czegoś takiego, bo to jest jasne, jawne naruszenie własności intelektualnej. No i teraz mi wyleciała nazwa knajpy z głowy. Subwaya. Tak, to jest Subway. Napis stylizowany na logo. No nie róbcie czegoś takiego, nie ma sensu. Ktoś się w pewnym momencie pewnie do tego doczepi. No nie było po prostu takiego typu koszulki, a było tam, widzicie, dużo różnych innych Banh Mi i tak dalej, I'm here from the Banh Mi i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to też jest moja, ta akurat się nie sprzedała, widać mniej jest kobiet, które lubią tego typu kanapki, a więcej facetów. No i ta z tekstem Just a boy who loves Banh Mi się sprzedała. Następno to jest koszulka, która była jakoś tam inspirowana tym, co znalazłem na Flying Research. Bo na Flying Research znalazłem koszulkę z frazą I believe in you, I also believe in Bigfoot, so don't get too excited. Bigfoot jest w ogóle przeogromną niszą na Amazonie i tych koszulek z Bigfootem jest cała masa. Natomiast wiecie, no, kosmici tak jakby samo przez się nasunęło. No, skoro poszła wielka stopa, no to może i kosmici zaskoczą. No i tak też było w tym przypadku. Zrobiłem też na koszulkę z innymi typami ufoków czy potworów, ale te akurat nie zaskoczyły. Może jeszcze nie zaskoczyły po prostu, no ale mogą sobie leżeć i mogą sobie czekać. Też wiele nie narobiła pieniędzy,
No, sprzedała się tam ledwo ze 2 razy za 13,99. Teraz ja cenę trochę jej podniosłem i tyle. Tyle zaskoczyło z Flying Research, no ale mówię, bardzo niewiele nad tym siedziałem niestety. Możliwe, że efekt byłby trochę lepszy, jeśli bym więcej czasu poświęcił na research. No ale tak to mamy dwie koszulki, które gdzieś tam się sprzedały, dość wysoko są w swoich bardzo małych niszach, że może gdzieś tam w kwartale czwartym wskoczą trochę wyżej i trochę tych sprzedaży narobią. Także miejcie świadomość, że to takie, nie jest takie, wiecie, naukowe porównanie dwóch tych narzędzi, bo żeby to miało jakąś krztę naukowości, to trzeba by było z obu tych narzędzi korzystać dokładnie tyle samo czasu, robić koszulki z jednej i z drugiej, wyszukane w jednym i w drugim narzędziu. Ja po prostu na to nie miałem czasu, także jest jak jest. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy Flying Research da się wyszukać coś, co się sprzedaje, to tak, da się to zrobić. A dodatkowo wczoraj czy przedwczoraj jedna osoba do mnie napisała, która właśnie próbuje działać na Flying Research i jemu się sprzedały dwie koszulki z niszy, którą wyszukał na Flying Research. I to jeszcze sprzedały się za 18,99 tak od strzała, a nie tak jak mi za cenę prawie, że tam minimalną. Także druga osoba też potwierdza, że Flying Research działa. Przekonywać Was nie zamierzam, żebyście się zmienili narzędzie z Merge Dominatora na Flying Research, bo Merge Dominator też jest fajny, też rzeczy można tam wyszukać i te rzeczy też się sprzedają, no natomiast jest droższy. I to jest tutaj główny zarzut do Merge Dominatora z mojej strony. Ja zostanę przy Flying Research, bo bardziej mi leży po prostu. A jak wy zrobicie, to już wasza osobista decyzja. Zobaczymy, co tam będzie dalej z rzeczami znalezionymi na Flying Research. To tyle. Trzymajcie się, cześć.